trzecia część. Moi drodzy, jesteście nadal pod płaczącą wierzbą, karczmą. Chcieliście zmierzać w stronę świątyni Elerata, prawda? Tak, tak, dokładnie. I jak dobrze wiecie, świątynia Elerata znajduje się w wschodniej części miasta. Ogólnie, żeby wam powiedzieć, całe miasto jest otoczone tym pierścieniem i da się obejść dookoła całkowicie miasta, tylko że wy jesteście cały czas jakby w południowej części pierścienia, tak jakbyście mieli koło, to wy zajmujecie tylko to koło i przedzieli to na pół, to wy zajmujecie cały czas dolną część. Dobrze. Zmierzacie tam, widzicie przed sobą mniejsze posągi aniołów. Na samym czokole stoi ogromny anioł z mieczem, dosyć kobiece rysy tego anioła, piękny, majestatyczny posąg o kolorze właśnie perłowej bieli, można by powiedzieć. W otoczeniu są różne freski, witraże kolorowe, przedstawiające wiele istot, przedstawiające pewien witraż, którego nie do końca rozumiecie. Jacyś tam wojownicy są z jakimiś tarczami, różne symbole, mają tutaj jeleń, tutaj gryf, tutaj coś. Myślę, że skoro nie rozpoznaję tego, to nie przywiązuję do tej większej wagi. W kościele kościół jest tak naprawdę bardziej kaplicą niż takim kościołem, jakbyśmy sobie wyobrazili na przykład nasze rzymskokatolickie, to jest bardziej kaplica taka, że schodzicie tam akurat w dół i widzicie wiele fresków, są jakieś modlitewniki, jakieś ławy, żeby sobie uklęknąć, pomodlić się do Elerata. W środku widać jedną dziewczynę o czerwonych włosach, modlącą się, będącą w białych szatach, jest dosyć drobna. W środku panuje cisza. Nie słychać nawet miasta. Ja zgodnie z instrukcją nie będę się zbliżał do niej. Gdzieś stanę z boku po prostu. Mówię tak. Myślę, że Lloyd powinien do niej pierwszy powiedzieć coś. Mógłbym pójść. Idę do niej. Momencik. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Anna? Nie. A o co chodzi? Bardzo mi miło. Szukamy pani Anny. Anny. Anna poszła do domu. Rozumiem. Tak rozglądam się. Pięknie tu. No. W handlowej jest jeszcze ładniej. Wielki kościół. A dopiero w królewskiej to już dopiero. Widzisz, że ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówię, ma czerwone włosy sięgające jej mniej do piersi. Ma okrągłą, ładną buzię. Na oko ma gdzieś 17-18 lat. Duże, błękitne, ładne oczy.
sporo całkiem piegów, ale wydaje się być jakaś taka przeziębiona, bo nos ma czerwony i spojówki troszeczkę czerwieńsze. Jest w białej szacie z paroma dekoracjami w postaci naszyjnika, takiego dosyć złożonego z arkatem w postaci Słonecznego Krzyża. Przepraszam, eleratem. A i naszyjnik z takim jakby wieńcem laurowym, troszeczkę tak. No. Bardzo mi więc przykro, że się rozminęliśmy z Anną. Jeśli by dzisiaj jeszcze tu wróciła, to czy mogłaby pani przekazać wiadomość? Z tego samopoczucia źle powiedziałem. Rosalia mam na drugie, ale jestem ogólnie Samantha. Samantha, bardzo miło mi cię poznać. Nazywam Nie się mów. Lloyd. Miło mi poznać, Lloydzie. Nie mów do mnie pani, bo jestem za młoda. Wątpię, że Anna będzie jeszcze dzisiaj tutaj w świątyni. Była pół dnia i... A czemu jej szukasz, Lloydzie? Usłyszeliśmy, że pragnie ona wyjechać do Listmur. Do Listmur? Czy my to słyszymy, jak on tam to mówi? Nie, dobra. Musiałem się Nie wiem o czym mówisz, Lloydzie. Anna nie jedzie do List. Nie poznaje twoich szat. Jestem z Białych Tkaczy. A co to takiego? Organizacja skupiona wokół religii Aszy. Asze. Ale to jest kapłania Elerata. I się tutaj tylko mówi o Asze. Przepraszam, o Eleracie. Dlatego nie chciałem poruszać tego tematu. Przepraszam, że ten temat wypłynął. Usłyszeliśmy, że potrzebuje ona pomocy Mam nadzieję, że któregoś dnia przejrzysz na oczy. Że Elerat jest tym jedynym. Dziękuję za twoją troskę. Jak więc mówiłem, usłyszeliśmy, że potrzebuje ona pomocy ochrony, w podróży. Dlatego razem z kilkoma towarzyszami. Ale przepraszam, ale co ja mam z tym wspólnego? Wyjaśniam tylko, dlaczego jej szukaliśmy. Okej. Tak więc, skoro jej nie ma, przyjdziemy jutro. Przepraszam za kłopot. Nic się nie stało. Ale jak mówię, to dom Elerata. Tu się nie powinno mówić o innych religiach. Samego szacunku. Kiwam głową. Wstaje, idzie podpalić parę świec znajdujących się w całej tej kaplicy. Wracam do Ruvena i Angris. Angris? Agris. Agris. A tam nie ma N.
Jak ci... Jest tu? Niestety z tego co wiem, poszła już do domu. No i gdzie jest jej dom? Nie uważasz, że byłoby to dziwne? Chciałabym podejść do tej kapłanki. Okej, po co? Chciałabym się dowiedzieć, czy wie, gdzie mieszka Anna. Okej, no to podchodzisz. Ona jest zajęta, więc... Tak? Witam. Ja oraz moi towarzysze zostaliśmy wynajęci przez tawernę, ponieważ mieliśmy zapewnić ochronę pannie Annie. I chciałam się dowiedzieć, czy może wie pani, gdzie ona mieszka? Ze względu na to, że potrzebujemy ją poinformować, że wyjeżdżamy jutro. Mm, Ale nie wiem, czy mogę podać, gdzie mieszka. Jeżeli to jest załatwione, to chyba nie jest potrzebny jej dom. Znaczy, ona nie wie, że ktoś się zgłosił do jej ogłoszenia. Tego nie wiem. Podobno z kimś rozmawiała dzisiaj. Być może w takim razie tawerna już ją poinformowała. No nic. Nie zajmę więcej czasu. Wracam do nich. Miłego dnia. Miłego. I jak Agris? Dowiedziałaś się, gdzie mieszka? Prawdopodobnie ktoś z tawerny już ją poinformował. Ja nie wiem, czemu tak dziwnie zdobywasz informacje, Lloyd. To co teraz? No, wygląda na to, że mamy resztę dnia wolnego. Mm. Czy tylko ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby, nie wiem, poświęcenie go na kupienie rzeczy, które mogą nam się przydać na podróż? Wiemy, jak najbardziej. To dobry pomysł. W takim bądź razie chodźmy. I wychodzę ze świątyni. Ja również. No i czego się dowiedzieliście? No jak już mówiliśmy, prawdopodobnie tawerna już poinformowała Annę. To co teraz? No, mamy wolny dzień, jakby resztę tego dnia. I tutaj Ruwen zaproponował, abyśmy kupili nam potrzebne rzeczy na podróż. Typu jedzenie, nie wiem, bandaże może. Guaru, skończyły się bandaże. Przydałaby mi się w zasadzie większa torba. Zgadzam się z tym, jeśli mamy coś ze sobą nosić, raczej przydałoby się miejsce, w którym będziemy mogli nosić te rzeczy. Może sklepy jeszcze otwarte. Nie jest aż tak pewno. późno. Na pewno powinny być jeszcze otwarte. Też tak sądzę. Więc możemy tam się udać. A później na spoczynek. W tawernie. Tak. Zgadza się. W takim razie mamy plan. Myślę, że idziemy w kierunku jakiegoś targu. Nie ma Game Mastera. Tak. Idziemy w stronę targu. Zgadza się? Large był wzywany.
Gdzie idziecie? Na targ? Targ, jakieś sklepy. Chcemy się wyposażyć jeszcze przed tym. Mamy Lloyd? pieniądze, więc... Rzuć na zręczność. Jasne. Mm. Okej. 6. Kura wlatuje ci w włosy. Ta sama kura. Momentalnie odskakuje. Pan Luis, patrz. Znowu Racja. ona! Co robisz? Ci, tu jesteś. Z tym. Dobrze, czyli jednak mamy jedzenie na podróż, to będziemy musieli kupić mniej. Ukar uznaje to za dobry pomysł. Jak mówimy, nie planujemy. Byle zjadać. byłabym... Byle była martwa już dzisiaj wieczorem i jak najdalej ode mnie, kiedy jest żywa. Rówenie, Kto nie muszę ci, planuje, ten nie planuje. Rówenie, muszę ci zagwarantować, że one nie że kury nie smakują jak owoce morza. Nie wiem, czy ci będzie smakować. A ja ci gwarantuję, że nie chcę, żeby przebywała koło mnie żywa. Jakakolwiek. Ale Ukharu i Agriś na pewno będzie smakować. Kurczak zawsze dobry. Choć nie lepszy niż karkówka. Nie, absolutnie się nie zgadzam. Na zabijanie tej biednej kury. To ją prawdopodobnie jest sprzedaj. chora. Ukharu sądzi, że niech podniesie rękę ten, kto chce śmierci kury. I podnoszę Podnoszę rękę. obydwie ręce. Chciałbym zauważyć, że kurę trzymam ja, Kura ginie. więc ja o niej Tak decyduję. postanowiła większość. Ugaru, bierz kurę. Próbuję mu zabrać tą kurę. Ja mu nie oddaję tej kury, no co? Już spokojnie, spokojnie. Chciałbym mu wyforsować tą kurę z rąk. Kura ucieka. Cieka? No nie, Chce ktoś próbować się złapać. Ja mam bym nadzieję, chciał. że wróci. Ja bym chciał, jeśli nie jest jeszcze daleko. Dobrze, na zręczność. Dobra. No nie, Na zręczność, okej. Tak. Akrobatyka do tego? Nie. Zwinne dłonie, jakie już były. Naturalna 20. Wow. Wow. Wyrzuciłem 19 i miałem takie, nie mam co ci dawać, rzucać, bo nie ma opcji, że ją złapiesz. Zapisz sobie, będzie się liczyło do punktów szczęścia. Czyli ogólnie rzecz biorąc, żeby wam przypomnieć, w momencie, kiedy którakolwiek z was w momencie, w którym którekolwiek z was wyrzuci naturalną 20 na kości 20 i jest zapisywane, to przy zgromadzeniu 3 takich sytuacji otrzymujecie 1 punkt szczęścia, który może potem zostać uznany troszeczkę jako punkt krytyczny. Jakby uderzenia krytycznego. Łapiesz, co robisz z kurakiem? Ja się brzydzę, brzydzę, nie chcę jednak zabijać ja jako ja, więc po prostu Agris, trzymaj kura. oddajcie mi ją natychmiast. Rówen, trzymaj kury. Wyjdziecie cały czas na targ? Tak, Nie, ja nie. jak widzę, że się zaczyna znowu zamieszanie wokół kury, no to Ty ją trzymaj, najlepiej obydwoma rękami, wokół szyi i przekręć. a nim się waż, biorę, jakby zaczynam dotykać sobie mojego naszyjnika. Lloydzie, nawet o tym nie myśl. Kura umiera, kura jest jedzona. dobra, kto, kurę trzyma Agris, nie? Agris trzyma. Niech matka ziemia mi wybaczy. Trzeba zjeść. No i łamiesz ich.
Mamie Krina. kartę. Ona jeszcze tam łapkami trochę rusza. Nie! Ruben przeciera sobie głowę. Dziękuję, Ugaru. To bardzo miłe z twojej strony. To dziwne, Ruben. Boisz się żywych, nie martwych. Dziwne. Ruben, czy gdyby ktoś ciebie się bał, to Ruben miałby prawo że ciebie zabić w imię tego, że się boi? miałby prawo spróbować, czy by mnie zabił? Raczej wątpię. Kura została zabita w imię zjedzenia. Zostanie Smacznego. zostanie przyrządzona na ogniu Arkata. Świętym ogniu Arkata. Rozumiem, że będziesz go święcić, ten ogień. Każdy ogień jest już poświęcony. Czy jeśli ugotujesz go na świętym ogniu, to czy to nie będzie wtedy święty drób? Święty posiłek, jak każdy. Co drużyna chce kupić przed wyruszeniem? No, jedzenie mamy, ale proponuję Jedna dokupić. kura No, na proponuję, 4. dlatego proponuję dokupić coś jeszcze. Ja, tak jak wspomniałam, Więcej chciałam- Może. Może lepiej nie, kur. Wolałbym coś innego. Pytanie do Lloyda, czy to cię boli, że kura nie żyje? Bardzo boli. Bardzo boli. -2 do Nawet- morali. Nawet dał imię temu zwierzęciu. Może będzie następna. Zawsze możesz iść na targ, kupić inną. Ale to już była ta specjalna. Możesz ją wskrzesić. Nie mogę. Jedź do Nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu to zrobiliście i chciałem powiedzieć, że nie popieram. Ukaru uznaje zasadę jedz bądź jedzony. Kiedyś jakieś zwierzę zastosuje tą zasadę dla ciebie i nie będziesz tak zachwycony Nie. jak w tym momencie. Bo Ukaru wtedy zje to zwierzę. Matka Ziemia stworzyła takie zwierzęta, by one były posiłkami dla istot myślących. A dla innych zwierząt to ty jesteś posiłkiem. Nie. Ukaru znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego. Ludzie podobno też. Ludzie ciut niżej. Podobno tak mówił każdy zjedzony przez wilka. Ukaru kiedyś oswoił wilka. Właściwie ja też mam swojego wilka w Grimheim. Dlatego krasnoludy i orkowie wyżej niż oseski. Ma na imię Hunter. A co ze mną? Gdzie ja jestem? Ja bym elfy Na dała pewno wysoko, wyżej niż kraby. a ja bym elfy dała wysoko, Wyżej niż oseski. to na pewno, ale te ciemne to jeszcze zobaczymy. Popodróżujemy Na razem. pewno wyżej O, niż kraby. na I pewno. owoce morza. Tak. To zdecydowanie prawda. Być może niżej niż kury. Ale to może tylko Ruben. Jak poznamy innych takich jak ty, to zobaczymy, czy wyżej, czy niżej niż kury. Jeśli kiedyś będzie na to okazja. Lloyd? Już nic. Nie, proszę, powiedz. Już nie mam nic do powiedzenia. Powiedz. Agris Nie się mam. Agris się prostuje. Proszę, powiedz. Lloyd też się prostuje.
ciężko będzie spotkać takich jak on, jeśli nie lubisz wody. Sam to powiedział. Czy Osasek grozi? Osasek grozi Agris? Haru, dziękuję. Ukharu odradza. Dla dobra dupy Oseska. O, to Agris to. dosięgnie. Dobrze prawi. Ja chcę wejść tak pomiędzy nich i po prostu ich swoimi rękami odciągnąć od siebie. Może zachowajmy tę dyskusję na później, a najlepiej na nigdy. Jednak mamy i tak razem pracę do wykonania wszyscy. Właściwie to masz rację. Kupmy tą torbę. Coś idziecie na ten targ, czy nie idziecie? Tak, Idziemy na targ. Idziemy. Cały czas. Dobra, to jak idziecie, to nie jest do końca targ, bo to jest więcej po prostu domów, w których są po prostu sklepy. Jest jakiś sklep z materiałami, takimi po prostu, wiecie, do ubrań i tak dalej. I jest ten zielona wróżka i jest naprzeciwko sklep babci Mirandy. Sklep babci Mirandy. I Ogłoszenie mówiło. I w otoczeniu jest również, można powiedzieć, takie trochę targowisko też z żywnością i jest również troszeczkę uzbrojenia i troszeczkę broni w jednym sklepie wystawione. Czym się, co gdzie idziecie? To gdzie? Ja chciałbym, czy przy tych sklepach w domach są szyldy jakby? Albo szkło Tylko zielona wróżka i u babci Mirandy, reszta nie. Mhm. To chciałbym się rozejrzeć za torbami większymi. Czy gdzieś Jarmku. widzę na horyzoncie. Nie, musisz popytać ewidentnie. To nie jest Ja tak, że chciałbym- wszędzie są wystawione torby dla podróżników. Jak plecaki we wrześniu dla dzieci, no. Tam, gdzie jest jakiś oręż. Chociaż popatrzeć, zobaczymy jakie są ceny. Okej. To ty idziesz po oręż, się rozejrzeć. Ruwen? Ja chciałbym iść zapytać do sklepu z materiałami. Okej. Agris? Z racji tego, że szukam tego samego co Ruwen, pójdę z nim. Lloyd. A Lloyd idzie na tą część z żywnością i szuka jakiejś rzeczy, które mogłyby wytrzymać długo czasu, na przykład jakaś suszona wołowina, jakieś krakersy, w sensie sucharki, przejęzyczyłem się. Mhm. Dobra. Ze względu na pewne odległości powiedziałbym, że w pierwszej kolejności to będzie Agris z Ruwenem, potem będziesz to ty, a potem Ukharu. Okej. Dobrze. Zatem wchodzicie do środka. Tam starszy pan taki dosyć przyjemny, z krótkim zarostem, siwymi włosami, takimi lekko postanowionymi, w takiej skórzanej kamizeleczce i koszuli beżowej sobie siedzi i tam na kołowrocie sobie szyje jakieś spodenki ewidentnie. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Co mogę dla Państwa zrobić? Poszukujemy takich większych toreb, takich odpowiednich dla podróżników. No, zależy dokąd podróż trwa, jak wytrzymały ma być. Podróż do... na przykład...
Stoneheimu. O, tam bardzo ładny jedwab jest w okolicy, o dziwo. Ciekawe, skąd on się bierze. No, to trochę, a to tak pytam ze względu na temperatury, bo jak gdzieś tam na południe to ciepło, jak tam na północ to zimno, jak tam na zachodnią północ, tam do Jarlanu, to tam wilgotno, wiadomo, to materiał przesiąka, brudzi się, a potem to tylko do wyrzucenia. To nie... Myślę, że coś takiego mogę dla Państwa zobaczyć, może uszyję. Takie duże, Tak. Takie duże, tak, tak. ale to chyba odpowiednie do wzrostu będą. Zgadza się. A ile by kosztowała nas taka usługa? Myślę, że dla Pana gdzieś będzie ze 4 sztuki, a dla Pani ze 3. Uśmiecha się. Nadal kołowrotek jest w ruchu, chociaż on troszeczkę się podrywa do was, patrzy na was. Ej, tutaj macie, wiecie, po prawej stronie różne buty najróżniejsze. Naprawdę ładne. Naprawdę ładne buty. Tam jakieś zasłony, jakieś tam obrusy i inne rzeczy. A kiedy moglibyśmy odebrać? Tak patrzy. Już trochę późno. No myślę, że spróbuję do dzisiaj skończyć. O, to byłoby wyśmienite. Jak najbardziej. A to z takim paskiem będzie na klingę otwieranym. Będzie taki dobry? Tak, Tak. myślę, że pasuje. Powinien wytrzymać trochę. Tylko jak za dużo ciężarów, jakby kamienie do niego nakłaść, to może się przerwać. Czy tam przetrzeć po jakimś czasie. Tego nie planujemy, spokojnie. No to płatne teraz skóry. Bo kiedyś mi Dobrze. chłopak z butami uciekł i tyle, żem go widział. W takim razie kładę na ladzie koło niego 4 sztuki złota. Ja kładę 3. Ale to dziękuję. Jak wasze imiona? Żebym się nie pomylił. U mnie Ruven, Agris. Loratris. Agris i Ruven. Dobrze. No, zapisuję sobie w jakimś strzępku materiału w sumie. No jak coś, to bardzo polecam. Gobeliny też robię do wystroju wnętrz. Można sobie przystroić domostwo. To już troszeczkę droższa usługa, ale jak coś, to bardzo się polecam. Dobrze, jeśli kiedyś nadarzy się sytuacja, że będziemy Ja jestem potrzebować. Witold. Witold? Witold. Dobrze. Zapamiętamy na pewno. Dobrze. Po czym wychodzimy w sumie ze sklepu. Dobrze. Przejdę do Lloyda. Proszę, tak. Nasiona prażone, kukurydza, ziemniaki, suszone morele i inne znaki. Mam tu wiśnie przecudowne, śliwki i Zajrzę. sosny. Zajrzę do tego gościa, który... Co krzyczy. pan by chciał kupić? Podchodzisz do targu, w którym gościu po prostu krzyczy, cały czas promuje swoje produkty. Tutaj śliwki suszone, tutaj mirabelki, tutaj suszone mięsko, jakieś tam dobre chleby, różności po prostu. Wszystkie bakalie, wszystkie orzechy suszone. Dzień dobry panu. Dzień dobry, co? Może mirabelkę pan spróbuje, albo czereśnie, albo wiśnie, albo porzeczkę, albo żurawinkę, albo może te orzeszki włoskie. Takie orzeszki dają kopa. Nie, dziękuję bardzo. Potrzebuję jakiegoś jedzenia na długi okres czasu, który wytrzyma
Bo widzi pan, długi okres czasu to nie ma sensu, tu chodzi o długi termin przydatności. O, ma pan zdecydowanie rację, o to właśnie mi chodzi. No to co pan chce? Wszystko tutaj przetrwa, panie. Zależy na Proszę. ile. Dla wojska nie robię żywności. Trzeba byłoby z wojskowymi pogadać, może jakiegoś pana rycerza znajdzie, co panu sprzeda prowiant, ale wątpię. Ja zupełnie nie od wojska. No tutaj widzę, że mam tutaj suszone mięso. Zgadza się. Mm, To co, już pakować mam? Ile sztuk będzie? tak patrzę, jakie kawałki to są tego suszonego mięsa. Żeby wiedzieć ile. Takie około 15 cm. Szerokie na 5. Mhm. I raczej to nie jest wystarczający na jeden posiłek, prawda? Nie, absolutnie. Ze Absolutnie 3 nie. byś musiał takie zjeść. Tak liczę sobie na palcach. Dobrze, to poproszę. No, co pan poprosi? 37? Sztuk? Czego pan 37 chce? Pan mi zapakuje 20. Będzie jakieś. Kawałków mięsa tych? Tak, i będzie jakiś bonus za. Dużą ilość naraz? Bonus? Co to bonus? Zniżka. A zniżkę pan chce? No, jak pan poleci, to mogę. I pan ile powiedział? 20? Tak, 20. To będzie 10 sztuk złota. To. Proszę chwilę zaczekać. Ja muszę. Nie uciekam, ale dzień się kończy, więc proszę się śpieszyć, zaraz zamykamy. Zaraz te wszystkie towary się rozpłyną w czyichś ustach, ale nie pana, więc proszę się śpieszyć. Oczywiście. Już idę. Wracam się do. Szukam wzrokiem najbliższej jakiejś postaci z. U Drużyny. Pcharu teraz mijasz w sumie. Podchodzę do niego. O, Osesek. Cześć. Wiesz może jakie rzeczy powinniśmy kupić? Szczerze mówiąc, nie za bardzo orientuję się w takich racjach żywnościowych. Strzeliłem jakąś liczbę suszonego mięsa, ale ty na mnie trochę zwaliła z nóg. Nawet nie było miejsca za negocjacje za bardzo. Pucharu powiedziałby suszone mięso, woda, koce, Ale z takich jedzeniowych pytam się teraz. suszone mięso, woda, zioła. Czyli suszone mięso, tak? A ile myślisz tego potrzebujemy? Ile w ogóle ta podróż będzie trwała? W ogóle nie spytaliśmy. Boże, nie wiem. Pucharu nie wiem. Ale Ziemniaki. myślisz, Wasza dwójka też już wychodzi w międzyczasie i widzicie, że stoją na środku miasta. Tam jeden z żołnierzy bo u Kar dosyć w przejściu stoi. Przesuń się, orku! Pucharu, przepraszam. Przesuwam się. To podchodzimy do nich. Ziemniaki, rzodkiew, Czymś problem? pietruszka. Grzyby. nigdy się tym Czy wy- nie zajmowałem i po prostu
Nie wiem. Sól. Podajecie teraz przepis na gulasz, Ogórek. czy... Można by było zrobić gulasz. Tak jak mówiłem, Kapusta. Szuka- kapusta. Ale taka Sałata. kiszona. Tak jak mówiłem, No, Chleb. ja mam jeszcze trochę, ale już niewiele, więc trzeba dokupić. Sucharki. Tak. Można rybę. Ale Lloyd tak patrzy, wędzoną. Wędzoną. co chwila otwiera i zamyka usta, nie chcąc im wejść w tym jakże miłej rozmowie o przyrządzaniu gulaszu. Wodę. Wodę. Tak więc... Można alkohol. Tak więc... Alkohol mamy. Jakieś Tak. dobre mięso. Kto trzyma kuraka? Jakiego Nie żyje. Chyba go zostawiliśmy, Marcin. Nie no, ja go trzymam, bo jak mu urwałem łeb. Okej. To jeszcze cię kopał po śmierci, no. Miód. Tak... Tak więc... Może orzechy. Suszone. Owoce. Jakieś przyprawy. Lloyd zaczyna tylko kiwać głową. Zioła. Orzechy. Morele. Wiśnie. Prażona kukurydza. Jaka? Prażona? Słyszałam kiedyś niesamowitą historię o mężczyźnie, który zrobił niebieską kukurydzę. Ale nie wierzę w to. Dobrze, moi drodzy, bez przeciągania, co robicie? Bo stoicie, czas cały czas płynie. Ja jakby powiedziałem mu to, co chciał, ja idę dalej do tych ludzi od oręża. W świecie gry staliście właśnie w jednym miejscu 20 minut. Ja idę do ludzi od oręża. Przez No, 20 Lloyd. minut Lloyd próbował dojść do głosu, Lloyd, ale nie chciałeś. udało mu się. Nadal nie dowiedziałem się, co robicie, poza oczywiście Eukharu. Wasza trójka? No ja Mm. próbuję się dowiedzieć, czego Lloyd chciał. Jesteś pewna? Mogę już zapytać? No tak, cały czas mogłeś. Mhm. Jak myślisz, czego potrzebujemy w ramach zapasów jedzeniowych? No przecież wymienialiśmy. To były dobre rzeczy, przykłady. Lloyd wygląda jakby coś mówił, ale z jego ust nie wydaje się żaden dźwięk, po prostu rusza wargami. Dobra, przechodząc do Eukharu. Dochodzisz do Kowala. Przepraszam, do płatnerza. Widzisz tam kobietę, blondynkę. Kobieta No, płatnerz. jest Układu okej, jeszcze okej. nie widzę. Z wyglądu można by powiedzieć, ma błękitne oczy, ma na sobie w sumie brązowe takie szaty, przepasane sznurkiem. Ale to człowiek. Tak, tak, ewidentnie człowiek. Większość tego miasta to ludzie, jak widać. No tak. Czy to jakaś wystawa, albo coś tak, że leży jakby No bardziej tak, na wierzchu? widać po prawej stronie, wiesz, jakieś tam troszeczkę napierśniki, tarcze. Po lewej stronie jest w sumie oręż, miecze. Mi bardziej oręż. Podchodzę do oręża bardziej. No. Chciałbym, wiesz tego, bo chciałbym poszukać jakiegoś toporka do rzucania? Albo jakiegoś takiego oręża na jedną rękę, takiego mniejszego? No to są sztylety na przykład. Jest maczuga. Na jedną Mm. rękę? Czy A. ogółem mówisz? A, dobra, okej. Jedną rękę. Taki myślę lekki młot w sumie. No i właśnie są toporki takie małe. Przyglądam się tym toporkom. To jest takie wykonanie dobre, czy takie, wiesz, takie...
Po macoszemu. Chcesz, możemy sprawdzić. A ja chciałbym. Czyli to jest rzut D20 po prostu w twoim przypadku, bo masz +1 do wiedzy na temat uzbrojenia, natomiast od wiedzy masz -1, czyli to jest po prostu D20. Okej. No 8. No 8, no niewiele ci mogę powiedzieć, wydają się być nie najlepsze, nie najgorsze. Dobra, no to... Bo rozumiem, że nie ma żadnej tabliczki z ceną ani niczym takim. Więc po prostu jeśli jest Nie, tam nie ta ma, nie kobieta, ma. to chciałbym podejść. Nie wystraszyć jej. Podchodząc, czyli tak podejść, żeby ona wiedziała, że ja podchodzę. Tak, podchodzę i mówię: Ukaru, przepraszam. Patrzę się na ciebie z niesmakiem. Czego Za to ile? chcesz? Za ile ten topór? Za nic, tobie nie sprzedam. Ale dlaczego? Bo jesteś parszywym orkiem. Smutnieje bardzo Ukaru. Niech i tak będzie. Odchodzę. Nie lubię być Game Masterem. Dobra, co do reszty? Co wy robicie teraz? Bo wy jesteście w trójkę. Widzicie, jak Ukharu troszeczkę jak z podkulonym ogonem wraca w waszą stronę. Nie sprzedali mi topora. To? Niby dlaczego? Osesek kobieta powiedziała, że Ukharu paraszywy ork. Nie sprzedała topora. Słyszysz, że Ukharu chciał tylko zapytać o cenę. Zajmę się. porozmawiamy z nią. Idziemy. Może w takim razie Ukharu i daję ci 5 sztuk złota swojego. Pójdź razem z Lloydem kupić racje żywnościowe. Ukharu pójdzie, zna się na tym. Dałem ci 5 sztuk złota. Dobra. Agris, chodźmy porozmawiać z tą miłą kobietą. Oczywiście. Chodź Osesek. Porozmawiamy z tym miłym panem. Chodź. No dobra. Macie tą samą odległość prawie, że znaczy w sumie do warsztatu jest, znaczy do płatnerza jest troszeczkę dalej, więc najpierw rację. Owoce, owoce, owoce i bakalie. Co tam, wysoki chłopie? Pewnie byś coś wsunął. Coś naprawdę pożywnego, coś tłustego i dobrego. Witaj. Ukharu szuka racji na drogę. Razem z Rację Ocesem. będziesz miał w momencie, kiedy wybierzesz jeden z moich najlepszych towarów, czyli wszystko, co tutaj widzisz, wszystko w tych skrzynkach. A ogólnie rzecz biorąc, opowiem wam, jak gość wygląda. Ma czarne włosy, troszeczkę zaczesane na bok, ma okrągłą brudkę, ale wydaje się być dosyć młody, no jest energiczny. Wydaje się nie być najbiedniejszy. Wydaje się być raczej ładnie ubrany, schludnie, fajne pantofelki w kolorze błękitu. Samą szatę ma też taką błękitno-ciemną. Ukharu ma 15 złota. O, za to można kupić naprawdę dużo rzeczy. A, 4 ty! osoby. Namyśliłeś się na to mięso? Wskazuje na Lloyda. Właśnie przyszedłem z kolegą, który mi doradzi odpowiednią ilość. Taki kolega to na pewno zje trochę. 4 Kolega to skarb. jest. Kompania 4. Ukharu, krasnoludka, czarny elf i Osesek. Czarny elf? Niemroczny. Niemroczny na pewno kolego. Nie ma czarnych elfów. Elfy są na ogół białe. Właśnie Jasne. Rówen on jest na pewno czarny. ale kolor czarny. Skóry. Ciekawe co on je. Kokosy. Ale na pewno go zachęcę jak wpadnie.
Może jakieś takie śliwki ciemne? Mówił o Może- kokosach i o krapach. Krapy? Nie znam takich rzeczy, ale powiedzcie mi skąd to dla was to ściągnę. Ukaru też nie zna. Ale Ukaru musi teraz wyruszyć z drużyną. Potrzebujemy jedzenia. Tak. No to co bierzecie, panowie? Bo ja to Mięso zaraz zamykam. suszone. No, ile sztuk? Mm. 24. 24, to będą 12 sztuk złota. Mam jeszcze 3. Jeśli A ci niech tak- stracę 11 sztuk. 10. Kupujemy hurtowo. 10,5. 10 i kupujemy coś jeszcze. A co kupicie jeszcze? A co pan ma? A te śliweczki No, na ale przykład. no, co, niech pan spojrzy, no żurawina, tutaj mamy orzechy włoskie, co prawda z tamtego roku, no ale to dopiero wiosnę mamy. Mamy co, tutaj są śliwki, tutaj mamy suszone jabłka, Suchary. tutaj mamy suchary. Suchary tak średnio bym polecał, bo takie trochę zwilgotniały tam od spodu, może jakieś wyłowy takie lepsze, ale Wędzone. Ryba. nie, ryb nie mamy, bo to daleko w sumie od mórz. Zawsze można pójść tutaj nad jezioro, ale to niektórzy z Królestwa Jelenia się skarżą, że tutaj nie wolno łowić ryb. Chleb. Chleb to u piekarza, u mnie to nie bardzo. Ziemniaki. Nie, no Ucharu. surowych warzyw i owoców to ja nie mam. Ukara, co ty na to, żebyśmy sobie kupili dla całej drużyny po takiej śliweczce? Nie. Czy tam... Śliwka zła na drogę. Nie no, na teraz. Na teraz nie lepsze. Śliwkę możecie spróbować nawet po jednej, żeby zobaczyć jak to smakuje. Spróbujcie. Nie Żurawina. bójcie się. No spróbuj, proszę, weź sobie jedną, przyjacielu. Żurawinę? Yes. Mówi o żurawinie czy o śliwce? O, bo w sumie on ci No pokazuje. to biorę jedną Chciałbym żurawinę. żurawinę spróbować. No i smakuje jak Suszona suszona żurawina. Ukaru weźmie żurawiny za 1 sztukę złota. Za 1 sztukę złota? No dobra. To, a za 1 sztukę złota. Za 1 sztukę złota to będzie 200 gram. Będzie na Jest, deser. Wsadza w takie, wiecie, glinianą jakby wagę, dostawia jakieś tam obważniki. No, tyle będzie. I takiej materiałowej jakby w materiałowym opakowaniu ci to podaje, troszeczkę podobnym do takiej małej sakiewki, tylko że znacznie cieńszego materiału i mniej jakościowego. 11 sztuk, tak? No, za te mięsa też je bierze, związuje je taką kartką z słomy w paru miejscach. A kiełbasę jeszcze mam, jakbyście chcieli. Panowie, taka dobra, jałowcowa. Zapęto? Zapęto dla was sztukę złota. No to, Bierzemy. Żeby nie było pęto, to są po prostu dwie połączone ze sobą kiełbasy. no tak. Ale To jeszcze 2 pęta. 2 pęta. To jest mój faworyt. I to będzie... A 13 sztuk złota. A nie, 2 chciałeś, to 14. Tak. Czekaj, jedno było za ile? Za sztukę złota. 2, 3. To za 10 sztuk złota. Było tak. Chciałem 2, to 13. Coś się znowu zlagowało na chwilę. Powiedzcie jeszcze raz, co mówiliście. Y, Według- Mięsa za 10 sztuk złota. Sztuka złota za żurawinę. Tak. I 2 pęta kiełbasy, czyli 2 sztuki złota. Aha, Czyli 13. okej. Dobrze. No to płacimy mu 13. No, dziękuję panowie, wpadajcie częściej. Może niedługo będę mieć jakieś tam placki, takie keksy
Bo to, wiecie, szwagrowa, teściowa, dalsza rodzina, taka sprawa. Będzie przywozić i to wszystko będzie. Brzmi to naprawdę świetnie. A jeszcze mam susz na kompot. Taki miks. My już jesteśmy obładowani tutaj. Nie no, coś się zmieści tam w kieszeń. Jak się popieści, to się wszystko zmieści. To co? A suszone panowie? grzyby? Grzyby? Pewnie. No. Suszone. Czemu nie pytasz? Borowiki, kurki. O, aż miejscowe grajki przestały grać. No nic. Wieczór się zbliża. Chyba tak. Ej, no to grzyby, no to prawdziwki, borowiki, kurki. Kurki droższe troszeczkę. Kurki. No, Borowiki. Ale kurki droższe. Borowiki? Borowiki. Jeszcze pieczarki mam. Oczywiście. To pieczarki. Pieczarki, Ukaru. pieczarki. Za 1 sztukę złota. Pieczarek. To ja Pieczarek jeszcze za jedną dorzucę się. sztukę? Spoko, panowie, podoba mi się ten interes. Pamiętajcie, żeby sprowadzić tam rodzinę, znajomych, przyjaciół do mnie. A tam, Ukaru nie ma rodziny. a zawsze możesz zrobić nową rodzinę. Bardzo prosta sprawa, musisz po prostu podać im jeden z moich kiełbas i momentalnie będą chcieli być z tobą w rodzinie. No to grzybów, tych pieczarek, ale te pieczarki to nie suszone, one to żywe są. To suszone. Nie mam suszonych pieczarek. To co, borowiki? Kurki? Prawdziwki? Ukharu, dlaczego nie chcesz wziąć żywych pieczarek? Nie, dobra. Żywe. Ukaru chce żywe. Będzie na gulasz. Panowie, bo czas leci. Tak. Poprosimy pieczarek. Pieczarek za Pieczareczki. 1 sztukę złota. Za 2. Na 2? A 2 to kilogram będzie. To za 1. To będzie, jak lubię was, 600 gram. Dorzucę wam 100 tam. 2 pieczareczki, to nikt mi z tego nie rozlicza, bo to moje wszystko, to moje. Niedziedziczne, sam zapracowałem własnymi rękami, jak coś złego to nie ja. Widać właśnie, że pan tutaj To po co, prostu 14 lubi to sztuk. robić. Tak, no to dorzucam jeszcze tą 1 sztukę i płacimy mu. Owa. No, to smacznego, albo jak to się mówi po elficku, silam tyru. Tak. Jak matka ziemia macie w opiece. I wychodzimy. Nie macie skąd wyjść. Aha, bo to jest To jest tak, dobra. na ulicy. No idziemy do tych, do reszty. Jasne. No dobra. Wasza reszta. A co wy? Byście Poszliśmy po do tym Kowalki. Poszliśmy pomścić. No dobra. No to w międzyczasie to się oczywiście dzieje. Dobra, no przechodzicie, no jest tam... patrzę osełki, jakieś tam różne rzeczy. Wygląda trochę jak namiot. Jej, jakby to powiedzieć, targ w kolorach biało-niebieskich, takich pasów. Biało-niebieskie pasy. Czy jest tam rzeczywiście ta kobieta? W sensie jakaś kobieta tam w tym namiocie? Tak, jest tam. Okej. To chciałbym podejść i rozejrzeć się, czy jest jakaś siekiera o tej, o której mówił Ugaru. No są. Okej. Taka mała, no. Witam miłą panią. A czekaj, czy bierzesz ją w ręce? Nie, po prostu podchodzę. Tylko patrzysz, czy jest siekiera. Tak, na razie patrzę. Witam. Ta siekierka, ta tutaj, mniejsza, ile by mnie kosztowała? Patrzy na ciebie, patrzy na siekierkę. 10 sztuk złota. Chciałbym sprawdzić, czy jest tego warta. Ja też sobie rzucę na wycenę. W sensie nie na wycenę, na... Ja chcę na wycenę. A ja chciałbym rzucić na znajomość oręża. Okej. W obu przypadkach jest to wiedza, znacie zasady,
Wycena jest szczególną naszą w sumie biegłością, ponieważ pozwala graczom wycenić, czy jakaś rzecz, usługa jest tego właściwie warta. Wow. Rówen, naturalna 20 i to jeszcze plus 2, czyli 22. Ta siekiera zdecydowanie nie jest warta 5 sztuk złota. Maksymalnie co ona jest warta przy tym wykonaniu średnim, to Agris bardziej wie, ale Agris mogę tyle powiedzieć, że raczej więcej niż 4-5 sztuk złota nie ma opcji. Czy mogę sobie zapisać szczęście, czy tu też się nie liczy? Jasne, to się jak najbardziej liczy. 10 sztuk złota za to? Tak. Przecież to jest strasznie wykonana robota, to w drewno wrąbniesz i się rozwali. Proszę pani, u mnie jak ja robiłem na statku, to wykuwaliśmy lepsze w 2 godziny. To proszę sobie wykuć, co mnie tam. Mu się nie podoba, to proszę nie kupować, ja nie zmuszam. Innych klientów też tak pani traktuje? Panie, ja jestem na zleceniu przez rycerzy, więc ja mam wystarczająco zamówień. Jak pan mi nie kupi tej siekiery, to ja naprawdę nie zbiednieję. Ale jakąś przyzwoitość mogłaby pani zachować. Przyzwoitość u ludzi, a to dobra. Obcy przyjeżdżają do Talonguardu i nie potrafią zachować manier. Właśnie dlatego miasto powinno być zamknięte na takie kreatury jak wy. To pani Grzecznie- jak na razie nie potrafi zachować manier. Agris, Jak- Agris. To pani jak na razie nie potrafi zachować manier. Jak pani traktuje swoich potencjalnych klientów? Ludzie zaczynają przykuwać uwagę, że tam coś się dzieje, są trochę krzyki. Wy tam z oddali też zauważacie, tam z tymi torbami. Patrzycie, że tam już krzyczą, ludzie się zbierają. No ja to chciałbym podejść z tą kurą martwą. I tymi torbami, no. Ty ją nosisz cały czas w rękach? Strażnik jeden podchodzi. Co to za zamieszanie? Proszę się rozejść. Proszę pana, to jest... Kim jest ten strażnik? Mężczyzną, niskim. Proszę pana, czy mógłby pan tutaj podejść na chwilkę? Ale proszę się uspokoić, to ma być normalny, Nie, nie. ładny handel. To jest grzeczna rozmowa handlowa. Ja chciałbym tylko zauważyć, Jak że... ci państwo obrażają całkowicie moje twory. Nie, my nie obrażamy, my tylko wytykamy nie fair zachowanie Powiedział wobec... pan, że pan by sobie w 2 godziny takie na statku zrobił, to proszę sobie zrobić. Zgadza się, ponieważ pani jakość wykonania nie jest warta tyle, ile pani oferuje. Ja panią oskarżam o Ja mam pytanie. nietraktowanie nas jako równych innym ludziom. Czy ja słyszałem to, jak ona powiedziała, że obraża jej twory? Tak, chciałbym, Zgadza się. jak przyjdę. Twory? Ta kobieta obraża twory Elrata i Jaszy. Jest rasistką. Zgadza się. Powiedziała nawet, że zamknęłaby bramę miasta na takich jak my. Dobrze, proszę się rozejść. Jak państwo nie chcecie korzystać z usług, proszę odejść. Tak. Otworzę swoje stoisko z lepszymi rzeczami. To w takim razie proszę się zgłosić do zarządu miasta. A żeby Oddam- pan wiedział, że się zgłoszę. I odchodzę. Dobrze, nie ma problemu. Proszę się nie unosić, to nie ma po co. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Właśnie, spokojnie. Ja spluwam tylko... w opiece. Ja spluwam pod jej nogi i odchodzę. Ona przyjeżdża osełką po ostrzu. No musicie się dla Ukaru tak narażać. Ukaru jest przyzwyczajony do takich zachowań. Nie powinieneś być. Zgadzam Właśnie się z to jest- Agris. Właśnie to jest problem z ludźmi. Poczekajcie, bo... Oselski nie tylko traktują tak orków.
Inni też. Ale ludzie są najdziwniejsi. Są na przemian dumni i chełpliwi, odważni i tchórzliwi, szlachetni i podli. Jak gobliny. Nigdy nie wiesz, na którą połowę trafisz. Czy naprawdę bardzo Wybacz zależało... białą szatę. Myślę, że Lloyd nie jest z tych gorszych. Czy naprawdę Dziękuję. bardzo zależało ci na tym toporze Ugaru? Ugaru, wykujemy ci lepszy. Jak znajdziemy A. materiały. Zależało aż tak. Ja was tylko proszę o jedno. Naprawdę postarajcie się. Wiem, że z mojej strony to łatwiej powiedzieć, ponieważ no, jestem człowiekiem i tutaj pasuję, ale Uważasz, że Nie. my tutaj nie pasujemy? Czyli my zupełnie nie o to mi chodziło. pasujemy. Chodzi o to, że troszeczkę odstajecie od normalnej topografii miasta. A ty odstajesz podobno od tutejszych religii. To prawda. Dlatego jeśli ktoś mówi coś o Elracie, jak na przykład tamta pani, którą uleczyłem z bólu pleców, to nie zaczynam się z nią wykłócać, tylko puszczam głowę i akceptuję to, że jesteśmy na ich terenie. Czyli Ale przyjmujesz postawę Pipy. przepraszam, Lloydzie. Wybacz. Chciałem tylko powiedzieć, Lloydzie, że to nie jest do końca to samo, ponieważ nieakceptowalnym jest wystawianie takiego oręża za taką cenę. Jest to po prostu najzwyczajniej w świecie kradzież. Przepraszam. Odwracam się. No ktoś z wózkiem na kołach po prostu towary przewozi. Wybacz. Przepraszam. Odchodzę. Chodźmy Ja może do tawerny. Piliśmy jedzenie. Y, Rówenie, może odbierzmy nasze torby. Właśnie miałem powiedzieć, żebyśmy sprawdzili, czy nie są gotowe. A i jeszcze te sklepy Oczywiście. wypadałoby zobaczyć, bo ciekawie wyglądają. Właśnie, może ten u wróżki? Słyszałem, że tej babuni ma dobre eliksiry. Ukaru słyszę. Możemy odwiedzić. To musicie się śpieszyć, bo wydaje się, że już jest prawie ciemno. Dobra. Okej. Raz, Ukaru dwa, raz, pójdzie dwa, do idziemy. piekarni. Nie mamy chleba. Masz jeszcze jakieś złoto Ukharu? Nie. Właśnie kupiliście. Wyciągam z kieszeni moje 3 sztuki. Wręczam mu je. Czyli rozumiem, że kupiliście prowiant. Tak. Tak. To dobrze. A, To bardzo dobrze. okej. Ty dajesz mi To- 3 sztuki, tak? Tak. Ukaru idzie do piekarni. W takim razie ja idę razem z Agris, rozumiem, odebrać plecaki. Plecaki, torby. Ale to było naprawdę nie tak dawno temu. To było 45 minut temu około. Więc A, wątpię, że już by były gotowe. Aha, a to kiedy mniej więcej zamykają się te sklepy? Czy twoja postać była w Talonguardzie? Nie, Jakiej odpowiedzi ode mnie oczekujesz? nie wiem. Rozumiem, dobra. No to w takim razie kierujemy się może do tego sklepu u babuńki, skoro Ugaru mówił, że jest dobry. U babci Mirandy. Dobrze. U babci Mirandy. Idę razem z nimi. Okej. W sensie, ile osób tam wchodzi? Wszyscy? Agris, Lloyd i Ruven. A Ukharu szuka... Piekarni. Dobra. To najpierw ta trójka, bo wiadomo, że trochę bliżej prawdopodobnie. Ty niestety nie wiesz, gdzie jest piekarnia. No trudno. Wchodzicie do środka. Czekajcie. Wchodzicie do środka. Widzicie po prawej stronie ze starego drewna ladę. Widzicie nad samą ladą sporo szafek przeszklonych, parę księg,
powietrzu jest zapach kadzidła. Widać też mirę, różne kamienie, różne najdziwniejsze składniki alchemiczne. Natomiast widzicie za kontuarem, jakoś tak dziwnie się złożyło w sumie, młodą i piękną, taką 25-letnią dziewczynę. Długie, rude włosy, tak samo ładne jak u Agris. Ma wymalowane na czerwono usta, co nie jest zbyt typowe. Ciemne, grube, ładne rzęsy, ciemne brwi. Jest w sukni, która wyszczupla jej talię, ma piękną figurę i porusza się z gracją. Wnętrze jest bardzo alchemiczne, można powiedzieć. Słychać, jak coś tam bulgocze na takim małym ogniu, takim małym palniku z paroma węgielkami pod jakąś probówką. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czegoś państwo poszukujecie? Owszem, poszukujemy rzeczy, które mogą się przydać w podróży. Wyjmuję z mojej torby miksturę. Czy można kupić u pani coś podobnego? Zdecydowanie. Ważę takie rzeczy każdego dnia, więc nie ma problemu. Jaka wielkość państwa interesuje? Patrzę po nich. Bardzo polecam zakup tego specyfiku. Myślę, że mała wielkość. A czym to jest? To jest mikstura, która sprawia, że twoje rany się leczą. Miejmy nadzieję, że się nie przyda, aczkolwiek przezorny zawsze ubezpieczony. Masz ich więcej? Niestety tylko jedną. Noszę ze sobą ją na szczęście. W takim bądź razie, Co dla państwa mikstury? tak, ile kosztowałaby mała wielkość? Małe mikstury, najmniejsze, 14 sztuk złota. Mm. Rozumiem. Czy są może... Co jest? Czy poza miksturami znaleźlibyśmy u pani bandaże na przykład? Mam bandaże. W jakiej cenie? 4 sztuki złota. Za jeden? Wyrzucić na wycenę. O masz, przyjechali do stolicy i się dziwią, że drogo. W tej Warszawie to macie tak drogo, że to ja nie wiem po prostu. Dobrze, rzuć zatem na wycenę. Okej. 22, tak? Tak. Wiesz, że standardowo bandaż kosztuje gdzieś około 2 sztuk złota. Ale nie wiesz, bo u ciebie to miasto nie było tak liczne i nie było tylu potrzebujących i nie było takich materiałów i ogólnie była większa bieda. Twoje miasto było ładne, ale nie wiem, no. Tutaj mieszkańców jest powiedzmy 300 000, a u ciebie w mieścinie ile było? Z 20? Patrzę na nich, moich towarzyszy.
Staram się pokazać palcami po prostu. Tak. Tak, żeby tamta pani nie widziała, ale żeby przekazać moim kolegom, sojusznikom, przyjaciołom palcem 2, że to powinno kosztować 2 sztuki, ale patrzę na nich, bo nie wiem, jakimi środkami oni dysponują w tym momencie. Mówię na ucho do Agris. Może sprawdźmy w drugim sklepie. To dobry pomysł. Jestem w stanie państwa usłyszeć. No nic, to dziękuję. Dziękujemy, do widzenia. My jesteśmy niemiastowi. Wieśniaki przyjechały do miasta. No cóż, no, dobrze, wychodzicie stamtąd, nic nie macie. U Karu szedłeś trochę, ale nie znalazłeś piekarni. Spotykasz znowu ich. Karu nie znalazł piekarni. Jest Może kompletnie tylko ciemno. rano. Jest kompletnie ciemno. Ale jedynie się pali światło w sumie u właśnie tej zielarki, alchemiczki i w zielonej wróżce. To dobrze, że je znalazłeś, bo już myślałem, że ci wcisnęli niewidzialne bochenki. I są dwie kobiety rozmawiające. O, tak wiecie. O, tamci się zeszli i tak dalej. No wiecie. Ale ja to ostatnio taką spinkę do włosów kupiłam. Mniejsza. Ale mają wózek. Na jakimś dzieckiem. Może zielona wróżka to piekarnia. Właśnie mieliśmy tam zmierzać. Możemy zajrzeć i tak... To u Karu tak pójdzie z wami. Nic nie Zasek, szkodzi. uważaj, nie wleź w lampę. Potrafię widzieć lampę. A czemu mu tak mówisz? Oseski nie widzą. Po ciemku. Naprawdę? Naprawdę? Wy... Wy ślepi? To zupełnie nie tak. Widzę doskonale tą lampę. Ale odsuwam się trochę do tyłu i ile mam palców i staram się stać w kompletnej ciemności. Staram się wytężyć maksymalnie wszystkie... Bez przesady, moi drodzy, w niektórych oknach pali się światło od kominków, od różnych miejsc. Troszeczkę na ulicach ktoś przejdzie się z jakąś pochodnią i tak dalej. Wchodzicie do tego sklepu, czy nie? Tak. Tak. Tymi tobołami. I martwą kurą. Dobra, wchodzicie. Nastrój tego miejsca jest bardzo inny od wszystkiego, co widzieliście. Nad sobą widzicie jakby framugę z takim wężem zastygłym w ruchu. Jakby patrzącym centralnie na wejście. W środku widzicie po ladzie lewej różne, najróżniejsze przedmioty. Z jednej strony jakieś włosie, z drugiej strony jakieś zęby. Jakieś sztylety, jakieś pergaminy, jakieś fiolki, jakieś bełty, kusze, ale takie bardzo inne. W sensie są takie bardzo artystyczne, takie jakieś tam znaki są na nich. Jakby trochę na niektórych są runy, na niektórych są w innym języku, niektórym są jeszcze innym. Spokojnie przewija się tam elficki, akwański, krasnoludzki, powszechny i pary, których nie wiecie. Natomiast to jest mała przestrzeń na chodzenie tak naprawdę, bo większość jest w gablotach przeróżnych. Na ścianach, na wieszakach, na tym wszystkim. I momentalnie... bo tu jest taki zamknięty, jest taki szynkwas i tam jest taka przestrzeń dla sprzedawcy dosyć spora, większa niż przestrzeń do chodzenia po sklepie. Są też okna od tego, ale mają jakiś taki dziwny kolor. Jakby taki fioletowy. Co jest dosyć niespotykane. Mniejsza o to. Wychodzi mężczyzna.
wysoki, prawie jak Ukharu. Ma wąsy czarne i wystające lekko kły z dolnej szczęki. Ma takie czarne włosy, taki trochę... Ukharu, no nie będę oszukiwał, ten gość jest orkiem, ale próbuje udawać człowieka. Jest w kamizelce fioletowej i w białej lnianej koszuli, z kołnierzem wręcz, paroma pierścieniami na palcach i jest taki, powiedziałbym, bardzo jasnozielony. Czy on jest takich pokrojów, jak ja w sensie, jeśli chodzi o masy w szerokości? Chudszy na pewno trochę i troszeczkę mniejszy, ale tak, ma taką budowę bardzo muskularną. Tak mówię po cichu. Ork przebrany za oseska. Ugaru nigdy nie widział. Dziwne. Miejcie się na baczności. Witam. Witajcie. Dobry wieczór. Dzień dobry. Czy czegoś potrzebujecie? Właściwie to tak. Lloydzie? Tak, pokaż to coś. No, tą twoją szklaneczkę. Szklane, Tą buteleczkę. no. Wyjmuję. Czy ma pan tutaj mikstury? Naprzeciwko mnie jest sklep Mirandy. Tak myślałem. Nie robię mikstur. Zajmuję się sprzedażą, skupem artefaktów. Jestem Letodus de Gris. Bardzo Nie mi miło. brzmi jak imię orka. Jestem Lloyd. W takim razie jestem Ruven. Kupujecie czy sprzedajecie? Bardziej kupujemy. Ciekawy pierścień tam masz. Ten na palcu? Skąd taki masz? Domu rodzinnego. Od ojca dostałem. Nie chcesz sprzedać? Raczej nie. Rozumiem. To co? A ile by było za ten pierścień? 50 sztuk złota. To nie. Ruven nie sprzedaje. Jego strata. Macie coś wartościowego? Skupuję najróżniejsze przedmioty z całego Talanu. Drużyna będzie jechać daleko. Może coś znajdzie. Jak coś możecie do mnie wpaść, ja chętnie rzucę okiem. Czemu ork udaje oseska? Jaki ork? Ukharu nie jest ślepy. Nie wiem, o czym mówisz, kolego. Ja po prostu przez kontakt z pewnymi kryształami mam taki kolor skóry. To choroba. A zęby? Zęby? Jakoś mi przerosły. No tak się trochę odwracam do nich. Czy on nazwał bycie orkiem chorobą? Nie. Chyba Bójmy nie się o to kolor mu skóry. chodziło. Przepraszam, chcę tylko powiedzieć, że tam mała jest przestrzeń na to, żeby sobie tak porozmawiać. Że jak To wy, nie się, ma wy jak drużyna po prostu od rugby nagle łączycie się rękami, stajecie w kółku i zaczynacie obgadywać. Z tą martwą kurą w jednej ręce, a z zakopami w drugiej. Byleby nie na Ruvenie. Czy ta kura jest jakaś magiczna? Bardzo możliwe. Właściwie ponieważ- to tak. Bardzo możliwe. Śledziła mnie w całym mieście.
Nawet Bo- jeśli to już nie jest. No, nie żyje, ale Mogę ją zobaczyć? można. Podaję mu tą kurę, tak trzymając ją za gardło. Mhm. Nie wydaje się szczególna. Będzie na kolację. Czy ma pan jakieś ciekawe artefakty, dosyć tanie, pozwolę sobie wspomnieć, do zaproponowania na podróż? Ja ciebie znam skądś. Ugaru Ashawi. Byłeś rycerzem w Listmore. Tak, u Karu był. Hmm. Pracowałem tam. Czy ja go kojarzę? Tak, jako gościa, który skupował zawsze przedmioty. Tam po sytuacji wiesz, że tam mieszkała. Przepraszam, muszę sprawdzić. Dziewczyna, która ogólnie rzecz biorąc zajmowała się dużo archeologią, miała dziadka, ale umarł. I on współpracował z nimi przez jakiś czas. Więc przeniósł się do Talanguardu chyba. U Karu pamięta. Rozganiał pijaków stamtąd. Powiem panu otwarcie, osobiście nie mam za bardzo pieniędzy, ale ma pan może jakieś religijne przedmioty? Mam. Które wyznania? Asza dziewica. Mam. Czy mógłbym zobaczyć? Nie. Chcę mieć jakiś... Rozumiem. Póki nie zobaczę przed sobą 1000 sztuk złota, nie mogę ci nawet powiedzieć, jak wygląda. Rozumie pan, że to duża niewiadoma. Kupować coś, czego nawet nie wie się, co to jest. Albo w ogóle oszczędzać pieniądze na coś, czego Trudno. nie wie. Dla mnie nie strata. Proszę mnie zrozumieć. Ryzyko zawodowe u mnie nie istnieje. W jakim sensie? Nie obawia się pan, że stracił pan właśnie klienta? Nie obawiam. Hmm. Bo widzę, że majętni nie jesteście. Sam przyznałeś. Jeszcze. Poczekam. Wtedy możemy porozmawiać ponownie. Nawet jakbym był majętny, nie wyłożyłbym 1000 sztuk złota, nie wiedząc, za co płacę. Poczekam, aż będziesz mieć. Wie pan, jak rozbudzić ciekawość. Uważam, że moja oferta i przedmiot, o którym mówię, będzie bardzo lukratywny. Brzmi to przekonująco. Brzmi jak najbardziej przekonująco i wie pan, jak rozbudzić ciekawość. To muszę panu przyznać. Ogólnie wygląda na takiego, co by się zbliżał do 50, jak na orka. Proszę wiedzieć, że będę miał w pamięci tą ofertę. Dobrze, dobrze. U Karu ma nadzieję, że więcej pijaczków się nie pałęta wokół sklepu. Czemu z Listmore tutaj? W Lismur nic się nie dzieje. Chociaż podobno mają tam nowy wynalazek robić. Wynalazek? W kooperacji z krasnoludami. U Karu nie słyszał, jak wyjeżdżał o czymś takim. To takie mniej popularne informacje. U Karu zostawił psa w Listmore. Lismur jest bezpieczna. Chyba że Ranar zdecyduje się wejść do miasta. U Karu ma nadzieję, że nasi pobratymcy tam nie wejdą.
Nad jakim wynalazkiem pracują krasnoludy? Ta informacja kosztuje Ile? 40 sztuk złota. Dam Ukar uważa, że powinniśmy już iść stąd. dam Pan człowiekiem biznesu, to trzeba przyznać. Zgadzam się z Ukaru. To dziękuję wam za rozmowę. Jak matka ziemia macie w opiece. Szerokiej nocy. Niech światło was prowadzi. Tak mówię bardzo po Dziękujemy. cichu. Czy nie mówi się szerokiej drogi? Wychodzimy. I wychodzę. Wychodzimy. I ja chciałbym w sumie zapukać do szewca. Czy może jeszcze jest? Jest. Ukharu, muszę ci jedną rzecz powiedzieć. Nawet jak mówisz cicho, wszystko doskonale słychać. Haru wie. To po co zniża głos? A czemu? Ma krzyczeć? Haru chce dać znak, że mówi jakby bezpośrednio do nas, a nie do innych, którzy są wokół. Ukharu A to uważa, są- że dla dobrych ludzi nie powinno być tajemnic. Ukharu mówi tak, by wiadomo było, że Ukharu nie mówi do kogoś, ale tak, żeby ta osoba i tak to słyszała. Podoba mi się to podejście. No chyba, że Ukharu uzna kogoś za złego. To wtedy nie. Często tak się zdarza? Cały ten świat ma mnóstwo złych osób. Tak, wychodzimy. Okej, to wychodzicie. Ukharu uważa, że musimy iść spać i upiec kurczaka, bo zacznie śmierdzieć. Jest późno. A Gris, szewc jeszcze jest. Może już ma nasze torby. Idźcie do tawerny, dogonimy was. Przygotuję kurczaka. Niech tak będzie. No ja idę do tawerny. Został wózek po tamtym dziecku. I widzicie, jak z wózka ktoś wychodzi. Podchodzę. Wszyscy widzimy? No. Ale, że dziecko wychodzi? No. Patrzę. Rozglądam się za kobietami. Nie ma ich. Otwiera sobie taki schowek w tym wózku, wyciąga kamizelkę, zakłada ją na siebie, zakłada kurtkę, spodnie, buty, podciąga resztę ubrań. Jak małe jest to dziecko? Z 90 centymetrów ma. Jaki ono ma kolor skóry? Białe. Ma brodę? Nie ma. Na Gris. Czy to krasnolud? Nie ma brody. Może zagolił. To hańba. Idzie pomiędzy uliczkami. Wchodzi pomiędzy jakieś domki. Czy chcecie za nim iść? Tak. Tak, Chcę. tak. Nie. Tak, jak reszta idzie, no to tak. Ale oczywiście. trzymając dystans i obserwując. Śledzimy go. Śledząc go. Okej. Tupta sobie. Nagle obraca się. Chcecie rzucić na skradanie? Tak. Tak. To rzućcie wszyscy. Tylko, że ja mam disadvantage, prawda? Nie masz właściwie.
No, Nie macie jeszcze ciężkich zbroi. Twoja tarcza jest na tyle mała, że możesz się spokojnie ukryć. Dobra, no to nie mam. Okej. Lloyd jest dobrze ukryty. Agris wystarczająco. E, Ukrycie to też jest zręczność, jak coś. O. O nie. Nie! O, O. I który rzut A, no dobra. no pierwszy Dobra. chyba. Wszyscy się schowaliście bardzo ładnie, tylko że Haru się schował za taką zdecydowanie za małą ścianą i wystaje tak do połowy. On w powietrzu zrobił jakiś taki symbol i nagle patrzycie i na waszej trójce, ta, która się ukryła, czujecie ostrza na waszych szyjach. Nagle 3 postacie się materializują za wami. Przede mną nie. Nie ruszam się. Czy mogę wam w czymś pomóc? Ukaru chciał tylko się dowiedzieć, dlaczego dziecko wyszło z wózka i chodzi bez mamy. I się ubrało. I idzie w ciemny zaułek. I chyba czaruje. Chłopaki, puśćcie ich. Ostrza. Słyszycie tylko takie wsuwanie ostrz. Pokazał im coś symbolami. Rozbiegli się. Ech. Trochę, nie powiem, nabawiłem się strachu. Właśnie, mamy te same w sumie pytania co u Garu. Jakim cudem dziecko wyszło z własnego i się ubrało? Wygląda jak stare dziecko. Bardzo brzydkie dziecko przy okazji. Oj, Uważaj na Garu. swoje słowa, orku. Garu chyba. Nie wiesz, do kogo mówisz. Ugaru nie wie, ale wie, że dzieci osesków są chyba ładniejsze. Kim w takim razie jesteś? Nie wasza to sprawa. Mm. Nie wydaje mi się. Nie. Jesteś krasnoludem? Nie ma brody. Nie wasza to sprawa, powiedziałem. Okej. Moja mamusia sobie poszła. Bo ja muszę załatwić nocne interesy. Mhm. O ile nie chcecie czegoś kupić, nie wydaje O. mi się, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Teraz Co mówi pan w sprzedaje? naszym języku. Co pan sprzedaje? Wszystko. Bandaże. Gobliny nawet. Gobliny za głupie, Ukaru nie chce. Ale potrafią zmywać, kopać. Wszystko robić. Czy gobliny używa się tutaj jako niewolników? Ależ oczywiście są najtańsze. Ukaru Relikwie. Myślę, że relikwie. Wszystko, co można chcieć. Ukaru jak usłyszał, że ten gościu niewolniczy goblin po prostu wyszedł z zaułka. Obrażony od razu. Ma pan relikwie? Mam. Jestem zainteresowany. Jakie pieniądze posiadasz? Najpierw chciałem się dowiedzieć, w co muszę celować, jeśli chcę oszczędzić na jakąś relikwię. Taniej na pewno niż Letodus, ale towary moje radziłbym chować. Ciekawe dlaczego. Jakoś w tym świecie trzeba zarobić. Ty zapewne zbijasz fortunę na leczeniu innych. Sądząc po szatach, że jesteś kapłanem Aszy. Jesteś pierwszą osobą, która w tym mieście to zauważyła. Jestem światowy.
Słuchaj, czy gdybym wrócił do tego miasta, mógłbym cię gdzieś tu znaleźć? Mogę ciebie znaleźć. Mam uszy i oczy wszędzie. Tak więc wrócę tu jeszcze. A jeśli chodzi o leczenie, no to wiesz dobrze, skoro jesteś światowy, że nie zarabiam na leczeniu. Dziękuję. Jak będziecie szukali czegoś z czarnego targu, to możemy porozmawiać. Tymczasem dobrej nocy. Obyście Dobrej nie nocy. trafili na zabójcę, co grasuje po Talonguardzie. Miejmy nadzieję. Miłej nocy. I wychodzę Wchodzi też w za łuko. zaułek, przeciska się przez bardzo wąskie szczeliny pomiędzy budynkami. Chciałbym podejść do ugru i tak zapraszającymi gestami wszystkich zebrać. Tam jakieś kawałki dachówki pospadały. Ewidentnie słychać było, że ktoś chodził i był cały czas czujny na tych dachach. Obgadamy to w tawernie. Tymczasem, Agris, Nie, chodźmy. obgadamy to w innym mieście. Tymczasem chodźmy. Tak, to jest niczego sobie pomysł. I myślę, że powinniśmy ustalić nową zasadę, polegającą na tym, że jeśli widzimy podejrzanie zachowującego się osobę, nie zaczynamy jej śledzić. Śledzić w ciemne zaułki. Co sądzicie o tej zasadzie nowej? Zależy od sytuacji. Zgadzam się z Rubenem. Chodźmy do tego Oczywiście. szewca. Jesteście śpiący bardzo. Idziemy do tawerny, ja przynajmniej idę. Ugarem. Idę z nim. Ukharem. Okej. Ukharem. Ukhar troszeczkę was wyprzedził, więc musicie go dogonić, jeżeli chcecie dotrzymać mu kroku. Ja idę jeszcze do szewca. Tak, odbierzemy po drodze te torby i dopiero pójdziemy do tawerny. Otwieracie drzwi. Zasnął. Chciałabym zapukać w te drzwi. Pukasz i nikt nie otwiera. No to drzwi są zamknięte? Otworzyliśmy drzwi. O, dobry wieczór. Troszeczkę mi się przysnęło, ale państwo torb. Tak, gotowe mam. O, Dziękujemy jak pięknie. Polecam się na przyszłość, jakby coś było trzeba sterować, wydziergać, cokolwiek. Dobranoc, ja się położę, bo już późno, skaszę, świecę, bo to nie ma co. Dobranoc. Dobrej nocy. I Dobrej nocy. zakładam tą swoją torbę. Ja również zakładam. Dziękujemy za trud. Okej, wychodzicie. Wracacie wszyscy do tawerny, dochodzicie do drzwi. Widzicie w pomieszczeniu tego chłopca, który sprzedawał te informacje na tym papierze, rozmawia coś z Krystyną, po czym idzie na górę. Ja mam tylko jeszcze pytanie, czy to, gdzie zostawiłem Shodoya, jest w miarę blisko do tawerny? Tak, jak najbardziej. Około, powiedziałbym ci, 80, może 100 metrów. Dobra, to chciałbym im dać te wszystkie rzeczy, tą kurę i ten. Idę nakarmić. Ukharu idzie nakarmić Shodoya. Zaraz przyjdzie. Dobrze. Podaję kurę Lloydowi. Masz, to twoja kura. Nie przyjmuję jej. Była moja, kiedy była żywa. Smacznego życzę. To kładę mu pod stopami. Robię wielki krok nad kurą i podchodzę do kontuaru. Jeśli chcielibyśmy pójść spać, to potrzebujemy klucza, czy możemy już po prostu pójść na górę? Od wewnątrz są zamykane drzwi. I tyle, nie ma kluczy. No jak się Talonguard podoba wam? Wyglądacie jakbyście ducha zobaczyli prawie. A spoko, duchów też zobaczycie trochę w życiu.
Możliwe, że zobaczyliśmy ducha. W Talongardzie są duchy? Wszędzie są duchy. Nawet w tej tawernie są duchy. No, są na pewno mało widoczne. Trzeba umieć patrzeć. Święte słowa. Pójdę już spać. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. W pokoju jest wiadro z wodą, szmata i świeczka. Nie mogliśmy znaleźć dzisiaj Anny, więc podobno ktoś ją poinformował? Tak. To gdzie mielibyśmy jutro na nią czekać? Tutaj? Będzie z powozem centralnie pod tawerną. Będziecie wyruszać z samego świtu, więc radzę się szybko uwijać. Idę na dobrej górę. nocy. A Gris co z tą... No wiesz, raczej chyba jej nie zostawimy na środku podłogi. Zostawią na stoliku, Haru pewnie ją weźmie. Okej. I podnoszę ją tak jedną ręką za nogę i stawiam na tym stoliku. I tak opieram się też o ladę. Krystyno, co to było za dziecko? Co? No- Dziecko. Ten chłopiec. Jak wchodziliśmy, to poszedł na górę. Raczej chyba chcielibyśmy wiedzieć, jakiego mamy A. współlokatora. Harold. Nasz dzieciak. To znaczy nie mój, no ja go nie rodziłam, ale go garnęli. O, Chłopak chciał się przydać, trochę zarobić grosza, to tutaj siedzi. Pomaga. rozumiem. Już Okej. całkiem nieźle sobie radzi bez wzroku. Rozumiem. Spokojnej nocy, Krystyno. Rówanie, jeśli byś chciał, kupowałam dzisiaj od niego pergamin z informacjami. O, dobra informacja, aczkolwiek raczej już nam się nie przyda. Hmm. W takim Dobrej bądź nocy. razie dobrej nocy i kieruję się po schodach na górę. Idę na górę i myję się. Znaczy, a reszta? Idziemy spać. Ja też się trochę przetrę tą szmatką i Ale- zostanę w samym moim bandażu i pomiędzy dalej mam... Jakby topór mam odłożony, ale pomiędzy piersiami dalej mam mój nożyk. I z nim śpię. Ja też starannie rozbieram się i starannie przemywam całe ciało swoją szmatką, swoje rzeczy zostawiam gdzieś tam na oparciu, na przykład łóżka i kładę się spać. Ja jak już nakarmię Shodaję go przysmakami. Czy to są tam nadal ci strażnicy? Nie. Są na murach w sumie jacyś. Widzisz jakiś ruch na tych polach? Tam, gdzie było... Na jakichś polach ktoś tam chodzi. Z jakąś tam lampionem, może pochodnią. Tam Mógłby- miga światło. No. Czy mógłbym po prostu tak popatrzeć, nie? Ale nie, że jakoś tam, tylko po prostu czy coś dojrze więcej. Słabo widać, jakiś tam ruch jest po prostu i tyle. Za daleko, bo tu tak plus minus 250 metrów może. Może 200. Okej. No. O, spokojnie, Shodoj. Chodź, przejedziemy się. Chciałbym pojechać z Shodojem w stronę tych. Naprawdę? Pamiętam tą misję o tym. Pewnie ludzie coś tam sprawdzają. Problem jest jeden w tym wszystkim. To jest brama Shod- otwarta? Nie jest otwarta brama. Jest zamknięta. Na klucz. E, Chyba, że chcesz przeskoczyć z Shodojem nad tym płotkiem. nie róbmy w razie czego żadnych tych. Czy jestem w stanie określić, która jest godzina?
Okej, na naturę poproszę rzut. Okej. To jest z wiedzy, nie? Mhm. 8. Jest ciemno. Mhm. Dobra, przejdę się z buta na chwilę, po prostu, żeby zobaczyć z bliska. Ale chcesz tak ukradkiem, czy tak po prostu iść w tamtą stronę? Kratkiem. Znaczy, inaczej, nie tak ukradkiem, że ork atakuje, tylko też nie jakoś ten, nie? Na skradanie, proszę. I jest to taka trochę dziwna sytuacja, bo na tych polach praktycznie jeszcze nic nie rośnie, bo mamy wiosnę. 19. Ale ty jesteś mistrzem ukrycia, mając 2 metry. No dobrze. Zauważasz ogólnie rzecz biorąc coś ciekawego, ponieważ jest osoba, która jakby wykonuje taki gest, że łapie swoje ręce i zaczyna rozszerzać jakby odległość tego wszystkiego i widzisz, jak w ziemi robi się coraz większy tunel, coraz większa dziura. Teraz jakby oni zaczynają schodzić i tracisz ich ze swojego pola widzenia. Ile to jest osób? 3. Haru sam nie da rady. Wiesz, że to musi być jakaś forma magii, bo to nie ma innej opcji. Dobra. Idę po moją drużynę. Okej. Ale niemniej jednak zróbmy sobie tutaj cięcie. Bo się nie spodziewałem tego obrotu spraw. Także cięcie.